Oj się naśmiewano z tego Priusa, a jak się okazuje aktualnie, to Prius śmieje się ze wszystkich ostatnio. Powiem wam, sam kiedyś naśmiewałem się z Priusa, aż w końcu się przejechałem i też sobie kupiłem, tylko trójkę. Tutaj mamy Priusa drugiej generacji. Do czego to doszło, że Prius stał się mega popularnym samochodem na naszych polskich drogach. Taki weteran polskich szos, można powiedzieć. No nie, spotykamy te samochody na Uberze oczywiście, na Bolcie. Mega wdzięczne i ekonomiczne samochody, więc dzisiaj mega ważny test. W dzisiejszym filmie obejrzymy sobie ten samochód z bliska, zmierzymy go raceboxem, może i nawet zmierzymy wyciszenie oraz skoczymy na próbę autostradową. Ale jako iż jest to Toyota Prius, to w kolejnym odcinku myślę, że będzie jakiś teścik eco-drivingowy, skoczymy na most brydowski, trzeba. No już tak tutaj trzeba zrobić wyjątek. Mamy do czynienia z Toyotą Prius drugiej generacji, przed liftem, rocznik 2005. Ogólnie ten samochód jest na sprzedaż, link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Ma może kilka takich drobnych, wiecie, blizn. No wiecie, tak jak z człowiekiem, czym starszy człowiek, tym blizn więcej, ale jest w oryginalnym lakierze. Miał naprawianą baterię, ale o baterii to sobie później porozmawiamy. Ten wóz nie jeździł nigdy ani na Uberze, ani na Bolcie, ani na taksi. Niby taki oczywisty wóz, a ja ten test kręcę bardzo chętnie. Lubię Priusy nawet. Priusy dwójeczki produkowano jakoś od 2003 do 2009 roku i jest to oznaczenie jakby takie modelowe XW20. I powiem tak, Prius 1 był oczywiście dość rewolucyjnym, hybrydowym samochodem, takim nawet popularnym, ale tak naprawdę Prius zyskał sławę właśnie drugą generacją. Nie wiem dlaczego, ale no druga generacja przy pierwszej to też była rewolucyjna w zasadzie. Toyota zmieniła oraz wprowadziła tutaj masę rzeczy. Projektując ten samochód zgłoszono aż 530 patentów. 530! Jest to strasznie dużo. Poprzednia generacja była sedanem. Tutaj mamy do czynienia z liftbackiem. Po prostu przeprojektowano ten cały samochód i między Priusem 1 a Priusem 2 no to jest kolosalna po prostu różnica. Zoptymalizowano ten wóz, zaprojektowano go, jakby skonstruowano tak, by dodatkowo wnętrze tutaj było bardziej obszerne. Współczynnik oporu powietrza 0,26 CX. No myślę, że jak na 2003 rok to super wynik. Jeśli chodzi o nowinki, no to na przykład w drugiej generacji Priusa wprowadzono elektryczne ogrzewanie i działa ono niezależnie od tego, czy silnik spalinowy jest włączony, czy też wyłączony. Poza tym no przejeżdżając, no nie wiem, zimą 200-300 metrów już z nawiewów będzie nam leciało ciepłe powietrze, jest to świetne. Oczywiście wzmocniono silnik, wprowadzono tutaj system start-stop tak zwany, znaczy wiecie, to jest taki start-stop, że możemy jechać sobie w trybie elektrycznym i tutaj doczytałem coś takiego, że Prius 1, nie wiem, może wy macie do czynienia z Priusem 1 w Polsce, to jest to ekstremalnie rzadki samochód. W Priusie 1 silnik spalinowy był wspomagany przez silnik elektryczny, a tutaj w zasadzie jest podobnie, ale odbywa się to jeszcze inaczej. Tutaj samochód jest w stanie jechać tylko na silniku elektrycznym. No Prius 2 to też druga generacja hybryd Toyoty. Lepsze osiągi, niższe zużycie paliwa, mniejsza emisja spalin. Przez jakiś czas też te samochody były bardzo modne. Jeździli nimi celebryci. Silnik spalinowy jakoś jest o 8% mocniejszy niż w poprzedniej generacji, a silnik elektryczny o 50%. Dodatkowo jest inna bateria. Podobno jest mniejsza, ale też jakby to wam tak prosto ująć, bardziej gęsta. Jak na swoje czasy ten samochód był strasznie nowoczesny, wprowadzono pełno innowacji. No ale tak normalnie, gdy patrzymy na Priusa, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, mógłby ktoś pomyśleć, że Japończycy wzorowali się na rybie, ale po prostu auto ma taki, a nie inny kształt, nie jest to przypadkowe, właśnie ze względu na to, by było aerodynamiczne, właśnie nawet taka lotka, właśnie ta opadająca tak linia dachu. Wymiary no to 4,5 metra długości, czyli było to coś pomiędzy Corollą a Camry. Auto nie jest aż takie szerokie, ale patrząc z perspektywy ekonomii i zużycia paliwa, to dobrze, bo mamy troszeczkę mniejszą czołową powierzchnię, bo oczywiście oprócz współczynnika oporu powietrza też to się liczy. No w porównaniu do takich klasycznych liftbacków czy też sedanów, no to znacznie się różnił, przynajmniej jak wszedł na rynek. Teraz w sumie tego typu aut z podobną bryłą znajdziemy na rynku no całkiem sporo. Priusik 2, no to troszeczkę był takim pionierem, jeśli chodzi o hybrydy, o takie
ekko. O właśnie, jeszcze przecież tutaj zastosowano elementy we wnętrzu plastikowe, które są zrobione z materiałów z recyklingu. Takie clear look, Lexus looki można powiedzieć, ale Lexus Toyota wiecie jak to jest. Taki CT200H Lexusik, no to przecież Toyota Prius trzeciej generacji. Tutaj mamy szybę. Hybrid Synergy Drive. Jeśli chodzi o felgi, 16 cali, rozmiar opon 195×55. Też są wąskie, by było tutaj ekonomicznie. Jeśli mowa o tych kołach, no widzicie, to są alufelgi z takim dość JDM-owym wzorem, ale po prostu oryginalne. To są oryginalne felgi z Priusa, ale są na nie takie kapselki aerodynamiczne. Myślę, że możemy zajrzeć do środka. Bagażnik 408 litrów. Ja wiem jak to brzmi, ale jest on całkiem obszerny. Proszę bardzo, roletkę sobie tutaj. Te 408 litrów liczone jest do rolety, która jest dotąd. Tutaj mamy jeszcze dodatkową przestrzeń pasażerską i jeszcze pod spodem, gdy to podniesiemy, proszę, mamy koło zapasowe, dojazdówka, ale jest kabina pasażerska. Ale ta szyba tutaj tak agresywnie jakoś wygląda. Delikatnie, przyjemnie, chociaż no tutaj troszeczkę takie metaliczne dźwięki są gdzieniegdzie oczywiście. Tu jest twardo. Podłokietnik jest tak trochę miękki jest w zasadzie. No i tutaj jest już twardo. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, te plastiki takie są, bo są eko. Tapicerka skórzana. Klepańsko miękka kanapa. Nie, tutaj aż tak miękko nie jest, tutaj jest bardzo miękko. No tu takie dodane poduszeczki zostały, taki pakiecik premium, doposażone auto zostało. Miejsca jak się okazuje jest tutaj całkiem sporo. Generalnie na nogi mieszczę się tutaj, na głowę jest troszeczkę gorzej, ale gdy tak się rozsiądę, powiedzmy, będzie ok. Feature z tyłu, no to tutaj uchwyty na kubki, takie kieszonki w fotelach i podłokietnik, proszę bardzo, normalny, miękki. Takie wnętrza aktualnie w 2025 roku, no jeśli chodzi o po prostu rozkład, to już norma, ale w 2003 roku też to był szok. Widzę tak w komentarzach, że entuzjaści takiej tradycji i w ogóle no mają olbrzymi problem, by na przykład tam patrzeć, jak jest prędkościomierz. Gdzie to tam liczniki na środku? Ja to muszę mieć tutaj za kierownicą, wtedy jakaś kontrola jest nad tym wszystkim, a tak to brak. Różne ludzie mają podejścia. Zobaczcie, tyle tych Priusów jeździ na naszych polskich drogach. Ja nie wiem, jak ci kierowcy w ogóle dają radę. No i tutaj podobna sytuacja. Boczek drzwiowy, twardo, miękko, twardo i twardo. Tutaj przyciski, 4 elektryczne szyby, lustereczka i foteliska. No, obszerne fotele. Kurczę, nie wiem, czy Toyota produkowała ten samochód tak pod Stany Zjednoczone bardziej, czy nie? Chyba trochę tak. Jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, no to ja bym wolał tutaj troszeczkę niżej siedzieć, no i chciałbym sobie przysunąć do siebie kierownicę i to takie... No, do tego bym miał zastrzeżenia. No, regulacja kierownicy no, tylko w pionie. Tak wygląda kluczyk. Odpalimy sobie, nie ma tutaj keylessa. Tu się wkłada i power. O, kilka cyknięć i auto jest odpalone. Chociaż silnik spalinowy wcale tutaj nam nie zagrał. O, dopiero teraz się odpalił. No, bo auto odpaliło w trybie elektrycznym. Proszę bardzo, połowę baterii mamy. Gałęcjuszek, taki maleńki. D, R i B, no to tryb do rekuperacji jakby. No teraz nie będziemy nigdzie jechać, no to P. Może zacznijmy sobie od kierownicy. Nie jest to normalna kierownica. Właściwie troszkę jest to taka jakby elipsa, nie jest to dokładnie taki okrąg. Multifunkcyjna, ale zobaczcie jak to wszystko jest fajnie zaprojektowane. Tutaj oczywiście od radia, mouse, no to wybieramy czy mamy grać CD, radio i tak dalej. Temperaturę tutaj regulujemy, klimatyzację, ogrzewanie przedniej, tylnej szyby, obieg. No i tutaj jeszcze przyczepiony do kierownicy lewarek od tempomatu. Jest to mega wygodne. O, silnik spalinowy nam już zgasł i znowu jesteśmy w trybie elektrycznym. Jak ja tak podobnie coś takiego miałem w Priusie trójce, no to się przyzwyczaiłem, tylko z tego korzystałem. Tutaj oczywiście też mamy fizyczne przyciski. Proszę tutaj zgłaśnianie, ściszanie, tune, to wiadomo przecież. Tutaj coś będzie. Aha, też jest taki schoweczek, nawet flokowany. No i system multimedialny. To jest Energy Monitor. No tutaj wszystko widzimy, jak działa po prostu ten cały nasz napęd. No i tutaj 5,9 litra z 8 km, ale to wiecie, przestawianie do zdjęć i tak dalej, no to duże spalanie jak na Priusa. Climate. Ustawiamy intensywność klimatyzacji. Jest klima automatyczna. Audio. No tutaj
Sound, Trip Info, no to ten cały komputer jakby taki pokładowy. Info. Language, no to wiadomo. I Screen Settings. Tutaj jeszcze Display. Ej, ale zobaczcie, tutaj chwileczkę. Green, blue, taki cały layout po prostu możemy sobie zmieniać. No bardzo fajnie. Widzę, w tej wersji nie mamy akurat systemu nawigacyjnego. Deska rozdzielcza w ogóle, no to jest twarda. Tutaj jest twardo wszędzie, cała twarda deska, ale za to mega praktycznie wszystko jest tutaj rozwiązane. Proszę. Schowki oczywiście są twarde, no i tutaj, no właściwie, no nie jest tak na środku ten prędkościomierz, bo troszkę tak z boku, ale wiecie, to i tak brak tradycji tutaj jest, ciężko mi wam go pokazać. To już widać, tutaj możemy sobie zmieniać, proszę, trip A, trip B i przebieg. I to jeszcze taki przycisk jest, nie wiem od czego, chyba od kasowania przebiegu dziennego, no Prusacy możecie mnie wyjaśnić. I ten typowy japoński zegarek taki, no te zegarki są w japońskich autach bardzo często spotykane, lusterko, podsufitka. Schowek na okulary, bardzo duże zresztą okulary. Światło. O, proszę. I tutaj jeszcze światełko się osobno odpala. Cyk. Dobra, co? Gasimy i zajrzymy jeszcze pod maskę. No chwilę jeszcze, zanim zajrzymy pod maskę, to jeszcze tutaj wam nie pokazałem. Tutaj jest schowek, tutaj uchwyt na kubki. Ogólnie mamy dużo miejsca na nogi, na kolana. I tutaj jeszcze podłokietnik. Pod podłokietnikiem bardzo duży schowek. Podłokietnik sam jest skórzany. Ręczny, jak w Mercedesie. No, zbyt wiele tutaj może nie widać, ale co? System hybrydowy, także mamy tu silnik elektryczny i spalinowy. Spalinówka to 4-cylindrowa wolnossąca benzynka o pojemności 1,5, która pracuje w cyklu Atkinsona, także jest może troszkę słabsza, ale ekonomiczna. Generuje 78 koni mechanicznych i zaledwie 115 Nm, ale mamy oczywiście też silnik elektryczny, który generuje 68 koni oraz 400 Nm. Łączna moc tego układu, tego nie przeliczę się tak, że 78 plus 68 się dodaje. Nie, to jakieś inne jest przeliczenie. 112 koni mechanicznych, newtonometry nie są podawane. Nie wiadomo ile newton. Nie wiadomo ile newtonometrów możemy sobie zamknąć. Skrzynia biegów ECVT, słynne toyotowskie ECVT, czyli bezstopniówka, napęd naprzód. Masa tego pojazdu 1375 kg jakoś. Ale zanim jeszcze zacznę o osiągach, no to wypada tutaj wspomnieć o tej baterii, co wcześniej powiedziałem, że była ona tutaj naprawiana. No entuzjaści 1.9 TDI powiedzą, zaśmieją się wręcz, że i bateria trzeba było wymienić. Naprawa tej baterii kosztowała tutaj 2000 zł i jest ok. Za takie śmiechy, chichy jakby nikt nigdy nie robił w 1.9 TDI uszczelki pod głowicą. Nie, panie, to tam 6 milionów kilometrów i nigdy nic nie robił. Auto nie ma zbyt dużego przebiegu, za to ma trochę lat na karku, ale wiecie jak tutaj najłatwiej dojechać baterię. Jest ona chłodzona powietrzem. Gdy sobie zajrzymy tutaj, no to mamy taki wywiecznik i to jest jakby dolot do baterii. I już w zasadzie nie pamiętam, czy jest tam jakiś filtr. Chyba jest jakiś filtr, ale na pewno zbiera się tam syf na wiatraczku, który jest i po prostu, no nie wiem, jest lato, wysoka temperatura, średnie chłodzenie i wtedy bateria dostaje. Jeśli macie Priusa, czy tam nawet Aurisa, czy w ogóle jakąś inną hybrydę, bardzo warto tego pilnować, jest to mega istotne. Też warto sobie wymienić, no, w cudzysłowie, nazwę olej w skrzyni biegów. Właściwie nie jest to olej, jak dobrze pamiętam, ja to robiłem w swoim Priusie trójce, jest to taki jakby płyn przekładniowy czy coś tam takiego. Hamulce też czasami trzeba wymienić, chociaż akurat w hybrydzie no to mamy rekuperację, no to mało się one dość zużywają, zdecydowanie mniej niż w takiej normalnej spalinówce. Zużycie paliwa według starszych norm, no to wychodzi tutaj średnio 4,3 litra średnio, poza miastem 4,2 i w mieście 5 równo. Dodatkowe tutaj jeszcze informacje, do 3 km jesteśmy w stanie zrobić w trybie elektrycznym, ale wiadomo, muszą być do tego dobre warunki, musi być ciepło, musimy jechać spokojnie. Bateria ma pojemność brutto 1,3 kWh, ale jak wiadomo w hybrydzie, no to tak korzystamy, już nie pamiętam, ale chyba od 30 do 90% z tej pojemności. Nie jest tak, że pokazuje nam się, że bateria jest rozładowana, nie możemy jej rozładować i ona się nam nie rozładuje, to system tutaj nam to wszystko reguluje. Bateria, co ciekawe, waży 39 kg. Teścik eco-drivingowy będzie, pojemność zbiornika paliwa 45 litrów, ale większy w zasadzie nam nie jest potrzebny. Producent deklaruje, iż taki nowy Priusik dwójeczka pierwszą setkę powinien osiągnąć w 10,9 sekundy.
Prędkość maksymalna 170 km na godzinę. Ja się pakuję za kierownicę i myślę, że czas przenieść się pod autostradę, by to sprawdzić. Soundchecku może nie będziemy robić, jest to hybryda, to nawet ciężko tutaj dać po obrotach, ale na przykład wygłuszenie możemy sobie sprawdzić, chociaż Priusy aż tak super wygłuszone, szczerze mówiąc, nie są. Patrzcie, takie przyspieszenie od 0 do setki, 10,9 sekundy dla nowego samochodu deklarowane, a tutaj 10,46. Ależ te Priusiki trzymają fason. Kurcze pieczone, ja muszę to zrobić. Tak, wyróżnienie takie jakby. Wiecie, to już jest w moich filmach, moimi filmami udowodnione, że taka naklejka jest w stanie nawet troszeczkę polepszyć osiągi samochodu. No, kurczę, dumnie. I to wiecie, nie, że Prius jest dumny z tej naklejki, tylko ja jestem dumny, że na Priusie może być taka naklejka. O, nieodwrotnie, dobra. Będziemy palić bestię. Jechałem tutaj tak totalnie jak luźny Ryszard. Jeszcze nawet mierzyłem raceboxem ten samochód. Krajówki, trochę miasta, 5,2 litra. Z pomiarami racebox z 30 km. Raceboxik, nie wiem, tu raczej 100-200 będzie ciężko, gałęcjuszek, delikatnie i tutaj zresetujemy zużycie paliwa, no i myślę, że możemy cisnąć. Wiecie co, to akurat check engine mi się pojawił, wszystko jest ok z maszyną, ale jak te rozmawiałem z właścicielem, no to po prostu czasami od jakości paliwa po prostu, nie wiadomo dlaczego wyskoczy check engine, wszystko z autem jest ok. Właściciel jak tutaj sobie na jednej stacji swojej tankuje ciągle, to nie ma tego problemu, ale gdzieś tak randomowo czasami, no to jest. Mógłbym to ewentualnie tam zaraz zatrzymać się i skasować po prostu. Ale to tam, no usprawiedliwiłem, od czego to jest. No i dobra, Priusik, paka 4. Ej, coś tam sobie idzie ten samochód. Energy. Proszę. Moc z paliwa, z prądu. No, zaraz nam się bateria wyczerpie, to już będzie gorzej. No i pyk. Teraz jest pod górkę jeszcze, a on już pakę 7 zapiął. No, przy takich 160, no tutaj wyje ten silniczek troszeczkę. Dobra. Tutaj pojedziemy sobie spokojnie, niech nam się trochę bateria podładuje. Aż spokojnie, tak jest 150 km na godzinę i to pod górkę delikatnie. No to już widzę, że maszyna, że silnik spalinowy napędza nam auto, ale też ładuje baterię. Jak na razie 11 litrów, nie, to current consumption, a nie 11,7 litra. W ogóle jak tak depnąłem już totalnie, no to 11,7 litra zużycie tutaj wychodzi. Ja tutaj kontroluję, jak tam z baterią. Dobra, spróbujemy tutaj na maksa. Najwyżej zwolni i sobie podładuję. Wiecie jak to z tymi hybrydami jest i V-Maxami? No nie, i tutaj już jest kagańczyk, tak coś czuję. 181 jakoś, 170. Ale wiecie co, ja tutaj podładuję trochę też baterię. Spróbuję jeszcze na odcinku specjalnym, czy aby na pewno jest tutaj kagańczyk na te 170. Obrotów oczywiście nie będziemy sobie sprawdzać, bo byłoby to zbyt trudne. Zresztą nie mamy tutaj obrotomierza. No nie, wiecie co? Ta kamera mi się coś nie odpaliła. Dobra, no to teraz trzeba będzie jeszcze V-Maxik zrobić. No i dobra, cisnę. Zobaczymy. Ale wiecie, macie tutaj pomiar. Bujamy się Priusem, ale nawet pewne to prowadzenie jest. No nie, on by chciał jeszcze troszeczkę, ale kurczę, już ewidentnie tutaj jest
kagańczyk, patrzcie, i nawet na silniku spalinowym sobie lecimy na maksa. Już nie potrzebuje auto do prędkości maksymalnej prądu, nawet doładowywuje tutaj baterię. No i tutaj będzie z górki. Pyk. O, już czuję, jak obroty spadają. Więcej już nie pociśniemy. No 171 według GPS. O, prędkość maksymalna. Dobra, zawrócimy sobie na Szmyn. O, a Barcik jaki jedzie, fajnie. No. Ale tutaj zwolniłem, zjeżdżając na Szmyn. Ausfahrt. Prawie połowa baterii już jest. No. Nie, szybciutko też się doładowuje. Bardzo jestem ciekaw testu eco-drivingowego. No widzicie, z tym czekiem. Wcześniej w ogóle go nie było, przecież była prezentacja i tak dalej. A teraz akurat musiał wyskoczyć, no. No dobra. Soundcheck. Soundcheck Prius. A co, kurczę? A co? JDM, 100% JDM. No i ciśniemy. ECVT. Ktoś by pomyślał hashtag JDM, no to będzie Supra ta starsza, będzie Honda NSX czy coś takiego. Priusik dwójka to jest 100% JDM. No tamte też są JDM-y oczywiście, ale Priusik również. I to taki naprawdę top. No i tutaj jeszcze takie pociśnięcie, ale myślę, że już w tą stronę nie ma co cisnąć. No, to by było na tyle w tej próbie autostradowej, w tym filmie. Mam nadzieję, że ten samochód, prezentacja Puma Raceboxy, próba autostradowa, wszystko Wam się podobało, cały pakiet petrolheadowy. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Priusik dwójeczka wciąż trzyma fazę. No,